Proszę Państwa, XTB KSW 120 prosto z serca Gdyni, a ze mną Przemysław Górny, który powrócił do organizacji i pokazał, że tu jest jego miejsce. Gratuluję. Dziękuję bardzo, pokazał charakter, bo jeżeli się trenuje z takimi ludźmi w klubie, to z charakternymi to tak samo, no nie można ich zawieść, a przede wszystkim siebie, a to było moje marzenie zawsze być w tej organizacji i je spełniłem, bo wiadomo, być, ale przegrać, no to dla mnie to nie jest, że tak powiem, bycie w tej organizacji, tak? Bo ja wiem, na co mnie stać i wiem, że mogę tutaj, mówię, już stary wilk, że tak powiem, ale jeszcze duchem młody, głodny, a jak jest zdrowie, jak jest jeszcze, jak to mówię, z małolatami sparuję się na treningach i tak powiem, ich się, no daje się radę z nimi, no to można jeszcze rywalizować, nie? Przemku, tutaj nie tylko zagrało serce, bo głowa też zagrała i mnóstwo umiejętności, bo układanie sobie zawodnika w taki sposób, w jaki ty to robiłeś, no i właśnie ta współpraca z narożnikiem, o czym powiedziałam w wywiadzie w klatce, no to po prostu pokazuje, że to są setki godzin mielonych na sali. I jak to jest w tym Stargardzie właśnie szlifować się z takimi postaciami? No ja jestem kupę lat już tam, nie? Chociaż nie zawsze, no trenowaliśmy się, gdzieś tam przecinaliśmy, ale nie zawsze złapaliśmy taki, często na przykład z Sebastianem się łapaliśmy do walk, ale no nie był ze mną, jeszcze nie miał przyjemności być w moim narożniku, znaczy ja nie miałem przyjemności, żeby on był w moim narożniku, no ale poprosiłem go bardzo, bo no jednak to dużo daje, nie? Ale tym bardziej jak na przykład są problemy jakieś takie techniczne, mówię, zdrowotne albo coś innego, no i ważna jest ta głowa, nie? Bo na przykład wychodzisz z kontuzją, wychodzisz z chorobą, no to mogę teraz już powiedzieć szczerze, że no w Rzeszowie nie powinienem wyjść do walki, bo jak Fight Week się zaczął, jechałem, że tak powiem, do Rzeszowa, to już byłem tak rozwalony, chory i w hotelu robiłem wagę, do tego brałem jeszcze antybiotyki i byłem chory i po prostu waga mi nie wróciła w ogóle, to było widać, jak ja byłem chudy, słaby, ja w ogóle nie mogłem wtedy tej ręki wyciągnąć, nic, nie mogłem bronić żadnej techniki, nie? I byłem tak zły na siebie, bo przygotowania zrobiłem takie, wszędzie jeździłem po Berlinach, w Spitfire'ze byłem, w Szczecinie się kulałem tam u was, wiadomo, Stargard. No i tak się zawiodłem na ten ostatni tydzień, że nie mogłem pokazać tego, co wypracowałem. Ja już wyszłem z tej walki przegrany, bo już wiedziałem, że nie mam siły, jestem osłabiony mega. Nie było szybkości, czutki, nic nie było, tak jak tutaj, nie? Tutaj od początku ta głowa zagrała, bo ja wiedziałem, że wszystko gra. Ja wiedziałem, na co mnie stać i ja wiem, że ja nie zdechnę w walce, nie zabraknie mi tlenu. No i to pokazałem, tak? Przemku, to teraz spójrz tutaj w kamerę i powiedz mi wszystko, co chcesz, co ci leży na duszy. Naprzeciwko ciebie stoi teraz Sebastian Decowski. Mówisz do niego. Znaczy, ja nie chcę iść tą drogą, którą szliśmy. Jakieś tam medialne, internetowe sprzeczki. Ja chciałbym po prostu tylko stoczyć z nim jeszcze raz walkę. I o to cię proszę, jesteś młodszym zawodnikiem. Ja jestem starszy, już na końcówce swojej kariery. I po prostu chcę udowodnić coś sobie, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tylko proszę cię o to, żeby... Znaczy, ja nie będę prosił, powiem tak, jeżeli Wojsław będzie chciał tego pojedynku, przyjadę do ciebie do miasta jeszcze raz. I to jest bardzo ważna deklaracja, bierzemy ją do serduszka, a dzisiaj celebruj, świętuj, to jest twoja wygrana w organizacji KSW, może rzeczywiście doświadczony, zębem czasu, ale jeszcze gryźć potrafi Przemysław Górny, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosto z serca Gdyni XTB KSW 120, Berserker Team i kontra reszta świata 2-0, proszę Państwa, także rozpędzone konie pędzą po betonie. Maciek, ubijasz dzisiaj rzeźnik z ciebie. Kurde, no w końcu, nie? Ostatnio miałem takie, kurde, przeplatane te walki. Często wskakiwałem w zastępstwo, także przez to też nie byłem taki do końca przygotowany, żeby kończyć przed czasem. A dzisiaj dobrze się przygotowałem. Myślę, że wyglądałem nieźle, pomimo że oberwałem więcej niż ostatnio, to wyglądałem nieźle. I kurde, no co, no przyjęłem trochę, ale jak nie, od dziś wiadomo, jestem twardym hamem. I oddałem i tak to jest, wiesz, MMA. Słuchaj, podobno najbardziej groźny jest taki drapieżnik, który jest delikatnie zraniony i pokazałeś to dzisiaj, ale słuchaj, chciałam się ciebie zapytać, co się działo w twojej głowie, jak usadziłeś, dopadłeś w tym krucyfiksie i się tam potem już działa magia. Co miałeś w głowie wtedy? Wiesz co miałem, nie? Kurde, tam szczególnie jakichś takich większych sentencji tam nie było, nie? Wal, trzymaj, trzymaj, ukatrup, rozbij, rozetnij, wal, a masz. Jak już uciekł mi do tego żółwia, to sobie tak mówiłem, no dobra, to masz, a masz.
weź sobie więcej, no, tak- takiego, no nic ambitnego, są takie prymitywne teksty, nie? Słuchaj, ważne, że działa, zwycięskiej strategii się nie zmienia. No, trudno nazwać całą strategią, wiesz, no, trafił mnie też parę razy bardzo mocno. Fakt, że ja też go trafiłem wcześniej też parę razy mocno. Czułem, że parę razy siadło. No ten cios ostatni był na tyle mocny, że wiesz, też upadłem podobno, chociaż nie pamiętam tego. Muszę za to obejrzeć. Ale co, no mamy to, fajnie, nie? I ostatnie moje pytanie, Maciek, na dzisiaj, zanim pójdziesz sobie celebrować, ty już masz swoje lata, chociaż w tej wadze to tak naprawdę prime być może być dopiero przed tobą. Naprawdę to się różni, rządzi swoimi prawami ten light heavyweight, ale powiedz mi, o co ty jeszcze walczysz w KSW? No jak, walczę o pas. To jest mój argument, raczej mój jakby docelowy od samego początku. Ta moja droga była różna, nie? Bo niektórzy zawodnicy zaczynają, zaraz trafiają KSW, tu budują się, a ja naprawdę polatałem po tym świecie, walczyłem na ACB, walczyłem w Bellatorze, walczyłem w takiej gali, która miała być konkurencją dla KSW, ale już upadła i FM Show, walczyłem na Babilonie, na Fenie, jakby kurde, gdzieś tam nawet dotarłem, no inaczej, miałem okazję walczyć w Contenderze, ale wybrałem Bellatora, można tego, wcześniej się parę razy otarłem o normalne UFC, no i teraz jestem tutaj w końcu. No kurde, i tu chcę, wiesz, tak samo, no idę do przodu, no stąd już nie chcę odchodzić, chcę tu być, chcę walczyć o największe laury. Tak jak mówisz, nie jestem najmłodszy, to taka by była dla mnie pieczątka na D i naprawdę bym był zadowolony z tej całej kariery, gdyby ten pas u mnie zawisł, nie? No to czekamy i deklaracja jest wzięta do naszego serduszka. Zwycięski dzisiaj i naprawdę w tańcu się nie będę dokończyć, ale Maciej Spartan Różański. Dziękuję za wywiad, pozdrawiam wszystkich. Z serca Amazonii do serca Bałtyku zdobywa serca polskich fanów dzisiaj Haila, mam nadzieję, że dobrze mówię, Nascimento rozprawia się, pierwsze dobrze, druga pomyłeczka, żeby było na drugą nóżkę, rozprawia się dzisiaj z Laurą Grzyby w drugiej rundzie i teraz moje pytanie jest takie do ciebie, Haila. Czy tak sobie wyobrażałaś ten debiut tutaj w KSW? Então, parabéns por conquistar as corações do público polonês. É assim que você imaginou a sua estreia aqui no KSW? Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui. Sim, eu mentalizei muito, na verdade. Eu mentalizei uma vitória para o primeiro round. Só que infelizmente não deu, porque a vitória veio igual e veio no segundo round, mas eu com certeza eu vim determinada a finalizar a luta. Mentalizei muito nocauteando, finalizando, nocaute técnico de todas as formas e muito rápido. Przede wszystkim dziękuję tutaj za możliwość pojawienia się, przedstawienia swoich umiejętności przed polską publicznością. Tak, jak najbardziej, no, bardzo dużo sobie wizualizowałam jakby możliwe skończenia przed tą walką. Wyobrażałem sobie swoje zwycięstwo. Przede wszystkim w pierwszej rundzie to się nie do końca udało, no, ale mimo wszystko przez knockout, przez knockout techniczny albo przez poddanie, no i ta trzecia opcja się udała. Czy czymkolwiek Laura ciebie zaskoczyła, bo tam jeżeli chodzi o clinch przy siatce, to bardzo długo się broniła, ale ostatecznie osiągnęłaś swój cel. Ela conseguiu te surpreender com alguma coisa, porque no clinch, quando vocês estavam na grade, no clinch, ela conseguiu se defender por muito tempo, né? Mas finalmente você conseguiu sair com a vitória. Mas ela te surpreendeu com alguma coisa? Não, na verdade não, eu senti, na verdade, desde a pesagem, eu costumo falar, né, conversar com a minha treinadora, que eu gosto já de capturar a alma na pesagem. Então eu já sinto o cheiro, desde a pesagem eu já tinha sentido que ela não tinha nada para me oferecer. Tutaj właśnie rozmawiałem na ten temat z moją trenerką, że ja jestem taką zawodniczką, że już lubię jakby to ładnie powiedzieć, skraść komuś duszę już podczas ważenia. I już wczoraj, kiedy stanęłyśmy oko w oko, już poczułam, że Laura tak naprawdę nie ma za bardzo czym mi się przeciwstawić. I teraz moje ostatnie pytanie, bo trochę dzisiaj rozmawiałyśmy podczas czesania. Powiedz mi, jesteś pierwszy raz w Polsce, jak wrócisz do Manaus, to jak opiszesz ludziom Polskę? Co tu zobaczyłaś, jak się czujesz? Co powiesz w Manaus?
É a sua primeira vez aqui na Polônia, né? Você já conversou com ela sobre isso ontem, quando ela fez as suas tranças. O que você vai falar para os seus vizinhos brasileiros sobre a Polônia? Qual é a sua impressão do nosso país? Ah, eu amei muito a Polônia, estou amando muito, com certeza quero muito voltar mais vezes, estou amando a recepção de todos, estou muito feliz por estar aqui e representar a Amazonas, né? A representar o Brasil. Eu moro no Rio Grande do Sul, quero mandar um abraço aí, um beijão pro pessoal de lá, mas em todo o Brasil eu tenho torcedores, né? Amigos que torcem pela gente, quero mandar um beijo para todos aí. Tak, to moja historia się potoczyła w taki sposób, że faktycznie jakby pochodzę z Amazonii, ale teraz mieszkam na południu Brazylii, ale w całej Brazylii mam jakichś tam swoich kibiców, więc przede wszystkim chciałam ich tutaj pozdrowić. No jak wrócę, to przede wszystkim im powiem, że czuję się w Polsce świetnie, zostałam tutaj naprawdę wspaniale przyjęta i mam nadzieję, że będziemy się widywać jeszcze wiele razy. Jeszcze raz tutaj gratuluję i teraz można świętować. Mais uma vez, parabéns e agora é a hora de comemorar. Ah, posso falar rapidinho? Claro. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade. Eu estou aqui, isso não se trata apenas de um troféu, de uma vitória, mas uma vitória maior. Que de onde eu vim é muito difícil, né? É muito difícil chegar aqui. Tu quer ir traduzindo para me falar? Sim, claro. Tu quer ir traduzindo? Não, vai. E muitos desistem na caminhada porque é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil. Mas Deus nunca me deixou desistir, apesar de tudo e todos, muitas pessoas desacreditando, falando que eu não ia ser ninguém, que eu nunca ia chegar, nunca ia sair da minha cidade. Mas minha boca chega a secou. Quero agradecer, eu posso chamar a Natasha aqui rapidinho? O quê? Eu posso chamar a Natasha rapidinho, só para ela aparecer? Rapidinho. Tá acabando. Ah, tá. Mas agradecer a Natasha, que é minha treinadora e minha esposa, que foi a partir do momento que eu conheci ela que tudo mudou. Ela literalmente é um anjo na minha vida, que Deus mandou para mudar minha vida, mudar minha história. E graças a ela também nós estamos aqui, eu e ela lutando sempre contra tudo e contra todos. Eu e ela e Deus, claro, nossos protetores aí. I é isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Polônia. Obrigado, Deus. Poprosimy o streszczenie. Dobrze, przede wszystkim chciałem podziękować Bogu za to, że przez cały czas towarzyszył mi w tej drodze, bo tam skąd pochodzę, no, jest bardzo mało perspektyw na to, żeby dotrzeć do takiego miejsca i bardzo wielu ludzi po drodze mówiło mi, że ja tak naprawdę nigdy w życiu nie zajdę, a zobaczcie, gdzie teraz jestem. Na drugim miejscu chciałem podziękować mojej partnerce i trenerce Nataszy za to, że cały czas była u mojego boku, że też wierzyła i to też jakby dzięki jej pomocy i dzięki pomocy Boga jestem tutaj. Dziękuję jeszcze raz Polsko, kłaniam się nisko. Ja też się kłaniam, dziękuję uprzejmie. Dzień dobry, proszę Państwa, nadal trwa ferwor gali XTB KSW 120 i dzisiaj ze mną jest Niedziu Adam Niedźwiedź. Zwycięstwo w profesjonalnej karierze to jest Twoje numer 12. 12. 11. Albo 11 to Tapologii Kłamczuszek, ale my nie jesteśmy przesądni, numerologiczni, co przed chwilą podkreśliłeś. Wczoraj też rozmawialiśmy o tym. I jak się czujemy? Zajebiście, przecież przełamałem swoje demony. Wiesz, tak szczerze, ja nie zrobiłem rundy sparingowej do tej walki. W okresie sparingowym pierwszy wyjazd do Octopusa robię z najlepszym bzikiem, w sensie mistrzem naszym w tej dywizji. Jebły mi żebra, było blisko, żebym się wycofał, ale stwierdziłem, że chuj, nie wycofuję się tak jak inni. Rzeźbimy tu z moim przyjacielem Matiem Grzelcem. Najpierw robiliśmy tydzień tarczy samą ręką, potem prawą, tylko biegałem. I były to najcięższe przygotowania i z tego jestem ogromnie dumny, że nie zrobiłem rundy sparingowej w zapasach w parterze, a tu pokazałem się z najlepszej zapasy, więc jakby jestem ogromnie dumny po prostu. Ale przynajmniej kamery nie latały, tak jak bywa na ADCC czasami. Telewizory. Kto widział, ten Może wie. by latały, jakby wpuścili kibiców od Matiego, nie? Dokładnie, byłam, widziałam, przeżyłam to na własne oczy. Słuchaj, Adam, powiedziałeś o demonach, ale te demony to dotyczyły właśnie tych kontuzji i okoliczności, czy tej stójki? Demony raczej przypominały mi się co do walki z Brożem, że tam byłem w stanie wygrywać półtorej rundy. Co prawda tam nie prowadziłem się najlepiej, dużo imprezowałem i byłem gówniarzem. Nie przykładałem do tego jakiejś woli, teraz poświęciłem wszystko, ale tak jak mówię,
nie robiłem tych zapasów, robiłem parteru, więc ja nie byłem pewny tego, czy to w walce zagra, bo robiliśmy tylko stójkę z Matim. Zagrało, więc no jestem ogromnie dumny po prostu z siebie. I też wiesz, może inni zobaczą jakby inną perspektywę na tą walkę, nie? Bo kibice widzą tylko te 15 minut, a tak naprawdę to jest dużo, dużo więcej, więc jestem ogromnie dumny z siebie. Dobrze, to jeszcze przedostatnie pytanie, bo nie można zamykać takim powiedzmy krytycznym, a tu zapytam o te momenty podłączenia. Bo kilka razy jakby siadałeś, wciągałeś, jakby co się wtedy działo? Wytłumacz nam. Wiesz co, kurwa, przepraszam. Druga runda, nie ma Wiem. Wiesz co, jakiś taki nie byłem stabilny na nogach, ale to ja nic nie dostałem. Sam się trochę może przewracałem, żeby go wciągnąć na siebie, coś wiesz, podpuścić, ale jak widziałem za drugim razem, że się uśmiechnął i że mnie dźwigał, mówię, dobra, to tu chyba nie zadziała. Spróbowałem chyba jeszcze z 2 razy, bo to było tak 4 razy. Tak. I mówię, dobra, jebać, to wchodzimy normalnie i tyle, nie? Obalamy go i tyle, no. Nie mogę nic powiedzieć innego. Okej, no i nas to satysfakcjonuje. Jaki masz pomysł na siebie teraz w organizacji? No co, no wygrałem kolejną walkę, jest to 4. chyba wygrana w KSW. Nie licząc tego no contestu, mam chyba 3 z rzędu. Więc co, no może dajcie kogoś z top 5 na Gliwice. Mam pół roku, mocno się przyszykuję. Będę mieć też chwilę odpoczynku, celebracji, bo nie chcę już tak głupio wchodzić w następną walkę, jak poprzednio, że się podpalę, że o, tu fajnie wyszło i polecę znowu, bo dużo wagi robię, więc dajcie kogoś z top 5. I tyle, chyba jestem gotowy, to najwyższy czas, żeby robić takie rzeczy. No Twitter też się domaga, mówi dajcie Adamowi już mocniejsze wyzwanie i tak jak sam autor tutaj wywiadu podkreśla, jest na to gotowy, Gliwice blisko domku, także deklarację bierzemy do serduszka. Tobie gratulujemy, całemu narożnikowi, Boże, jestem pod odstrzałem, żebym głupoty teraz nie powiedziała, ale raczej wszystko w porządku. Strzałem to myśmy byli. Coś się działo, proszę Państwa, zwycięski dzisiaj Jiu-Jitsu Kills, Jiu-Jitsu Wiego Dena, Adam Niedźwiedź. Dzięki wszystkim, pozdrawiam, mam nadzieję, że się podobało. Bardzo, super. Main event za nami, ale tak naprawdę nie wiem, czy emocje już nie sięgnęły za Szybko pocałuj mnie, policja idzie. Jak to? No to jest taki Nie, taki żarcik tutaj o kosmonaucik, jak to Szpilka, Artur, Szpilka przygód. Kilka. No i co, jak tam się te przygody w klatce dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj było tak, było wiele takich znaków zapytania, bo wróciłem do Fiodora, wróciły mi nogi, widzieliście mnie kiedyś tak chodzącego i słuchajcie, to była cierpliwość, bo Arbi przede wszystkim kazał mi, chciałbym podziękować całemu sztabowi szkoleniowemu, ale przede wszystkim chciałbym podziękować sparring partnerom, którzy trochę przyjęli w tych przygotowaniach, to nie jest nic miłego. Ale słuchajcie, dzisiaj miałem taki ciężki orzech do zgryzienia, bo widziałem, że mogę go trafić mocno lewym, a kurde, mimo tego czekałem, żeby tam nie dać, no bo taki był plan. Ale to wszystko przyjdzie, pierwsza walka po tylu latach z trenerem, zobaczcie jak ja chodziłem na nogach. What you doing, man? Widzieliście te nogi? Ciężka waga, 114 kg, a chodził se pyk. A na bale tak jak wymiatam, moja mówi do mnie tak. Naprawdę. Tak właśnie Kamila powiedziała, jesteśmy tego świadkami. No dobrze, powiedz mi w takim razie, miałeś go na widelcu, prawie przed Już czasem. wam coś powiem. Dokładnie miałem, ale trener Arbi mi kazał pierwszą rundę i on był trafiony, ale nie był to trafiony tak, że go wyłączony. Poza tym szedł po pas, więc ja zrobiłem sprawla, mówię, dobra, trzeba zerwać, bo wiesz o co chodzi, mówię, trzeba go wyboksować, ale powiem wam szczerze, to jest fajne doświadczenie, bo byłem na pełnym dystansie, nie jestem zmęczony, widzieliście, nie było żadnych dramaturgich, jedyne co mnie boli to łokcie, bo kopał mi tam na te łokcie bardzo mocno tą nogą, to czuję, no ale poboli przestanie, co nie? Ale jak ty kopiesz wysoko, Słuchaj, aż się wywracasz. powiem wam jedną rzecz, nie chcę się chwalić, ale ja mam talent. Kilka hajów dostało na sparingach i nawet siadło na hajem, naprawdę. Ja na ulicy kiedyś właśnie kopniakami zakończałem walki, a teraz wróciłem do korzeni. A tak naprawdę chciałbym podziękować całemu sztabowi, Fonosowi, Kacprowi HTA za to wszystko, co zawsze robią. Jaka to jest energia, widzieliście to wyjście, Maćkowi, Martinowi, całemu KSW. Jesteście wspaniali i dziękuję wam. No i cały mój sztab szkoleniowy, Arbi, Michał Materla, Kostuś mój kochany, Marcin Gandyk, no wiadomo, trener tego nie lubi, ale powrót do Fiodora, uwielbiam go, no słuchajcie, to jest dla mnie wielka chwila, że mogłem wrócić i mówię, nic nie dzieje się przez przyczyny, to wszystko musiało mieć swój czas, 12 lat minęło, ale idziemy po więcej, tak jak mówię, to była ciężka walka i sami dobrze wiecie, ja nie mogłem na chwilę stracić koncentracji, bo naprawdę kopał mocno, ciosów nie czułem ręką, ale czułem kopy bardzo mocne. A jak tam nieformalna część narożnika?
No właśnie mówię, no to jest, mówię ci, wróciły mi nogi dzięki temu człowiekowi. A, o starą. Stara, no to... Nie wiem, jak bardziej miałam być Słuchaj, wymowna. stara, moja najwspanialsza kobitka, kocham. Przepraszam, bo ty jesteś w moim sercu. Słuchajcie, moja kochana misiuncia, ona jest najwspanialsza, ale wiecie co? Przynajmniej tutaj rządzę ja, a w domu rządzi ona. Więc You're going down, Sunday, Saturday. Proszę Państwa, nic ując, chodząca definicja charyzmy Artur Szpilka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj po raz ostatni, ale w jak wspaniałym, znamienitym ja jestem humorze, szampańskim wręcz, bo Bartek Leśko to jest chłopak, ja już wczoraj mówiłam na scenie, mistyk, tereferę i tak dalej. Znam go nie od dziś i widzimy się na w różnego kalibru sytuacjach się widzimy, ale w takiej jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać i dlatego ja Cię pytam pytaniem otwartym, czyli będziesz musiał troszeczkę powymyślać, jakie to uczucie? Uczucie jest z jednej strony piękne i jest taka euforia, ale z drugiej strony jest takie, wiecie, naprawdę może to dziwnie zabrzmi, ale po tej walce nie czuję się wcale inaczej niż po na przykład zajebistym treningu. To ja powtarzam, jak trenujesz, tak walczysz i my naprawdę toczymy wojny w klubie i po prostu jestem skupiony na codziennych treningach, a ten pas jest po prostu efektem tego wszystkiego i no ja dzisiaj spałem w swoim domu, jakby wszystko było tak samo, ja sobie wyobrażałem, że po prostu jadę na sparingi i po prostu popatrzę na to trochę więcej ludzi i tak jak wczoraj gdzieś z Arturem Mazurem rozmawiałem i jakby zadał takie pytanie, że no, że on nie wierzy, że to jest walka jak każda inna i że jakby, że nie odczuwam presji i coś w tym rodzaju, ale naprawdę w ogóle nie miałem presji przed tą walką, bo to są moi ludzie, moi przyjaciele i dlaczego ja bym miał się stresować, że coś mi nie pójdzie? Jakby było już kilka trudnych momentów w moim życiu i dalej tu jestem i wiedziałem, że jeżeli by mi się noga kolejny raz powinęła, to nic by nie zmieniło, bo za kilka miesięcy, rok ponownie bym walczył o to trofeum, ale tym razem się udało i będę bronił zacięcie. Punktacja, okej, nie będziemy się rozdrabniać, bo tam nie była jednolita sensu stricte, ale oczywiście jednogłośna decyzja. Twoje odczucia w trakcie walki. Trzy walki takie stójkowo, klinczowo, mocno akurat na stojąco. Potem się troszeczkę zmieniało. Jak ty to odbierałeś walcząc? Nie wiem, w ogóle nie analizowałem w trakcie jak idzie, wyciągając wnioski właśnie z poprzedniego starcia, gdzie od pierwszej do w sumie ostatniej rundy w narożniku słyszałem jakby, no, że wszystko się układa na naszą korzyść, że robimy tak samo i jakby no, byłem przekonany, że wygrywamy to starcie. Dlatego też nie podkręcałem, a no jednak zabrakło, więc teraz każda runda była pierwszą i ostatnią i w ogóle nie myślałem w trakcie ile jest i jak może być. Te obalenia były, ale ja też z dołu zadawałem ciosy. Rafał z góry niewiele mi zrobił tymi ciosami, wstawałem do góry, więc no tak, dziękuję. Dobra, jeszcze jedno takie pytanie, nie wiem, czy będziesz znał na nie odpowiedź, ale kilkanaście sylab. Sia, la, Bartosz, Leśko, 11 sylab przez 5 minut, przez 5 rund, czyli 25 minut non-stop. Oni też mieli osobne swoje cardio-treningi do tego? Oni już są zaprawieni w bojach, bo większość to jest ekipa ścisowa i moi przyjaciele, którzy od pierwszej walki jeszcze gdzieś tam semi-pro, czy od debiutu na Time of Masters, też tutaj w Gdyni. Oni są ze mną, mnie wspierają, za co bardzo Wam dziękuję. I też dziękuję i gratuluję Sebastianowi Przybyszowi, który wygrał swoją walkę w świetnym stylu. Jeszcze na koniec słyszałem, że tam pobudził publiczność też dla mnie, za co jestem dozgodnie wdzięczny. Słyszałem to i to też mi dodało trochę wiatru w żagle. Co byś chciał powiedzieć Rafałowi teraz, gdyby tutaj stał koło nas? Rafał, dziękuję za walkę, dziękuję za poprzednią walkę. Dziękuję za tą walkę, dziękuję za sportową postawę, bo i w pierwszej, i w drugiej walce myślę, że pokazaliśmy kwintesencję tego sportu. Nie było żadnych wyzywania, przepychanek, żadnej zbędnej agresji. Może pewno nawet by mogło być tego tak sportowo ciutkę więcej, ale ja nie umiem w to. Na spokojnie, najważniejsze, że pokazałeś w co umiesz, a umiesz w zdobywanie pasa, proszę Państwa, and new, nowy mistrz kategorii, teraz uwaga, półciężkiej, 9-3, tak jest light heavyweight, oto sia la, Bartosz Leśko, congratulations.
Dziękuję bardzo. Super.